Dzień dobry Boże. Dzień dobry wszystkim. Witam was z mojego miasta rodzinnego, Łodzi. Mniej więcej lokalizację firmy znałem, ale firmę przejechałem tutaj na tym placu, gdzie jest. Kurde, morda się drze. 20 minut mam czekać, więc korzystam z okazji, skopiuję materiał z aparatu na laptopa, bo mi się trochę miejsce kończy na aparacie. No i czekam na ładunek. Na razie nie wiem jeszcze, gdzie ładuję. Oglądałem sobie auto. Wygląda o wiele lepiej niż wczoraj. Bo wczoraj w nocy tego tak nie było widać. Mogłoby być lepiej, no ale nie miałem szczotki na tej myjni niestety. Muszę sobie skołować szczotkę na przyszłość. A i od razu uprzedzam pytania, bo na pewno pojawi się wiele pytań, że to, że tamto, że sram, to tak. Firma zwraca za myjnie i za to, że myjemy auta, jak są bardzo brudne. Tak. Bo zaraz wysnują się jakieś teorie, że jeszcze ze swoich pieniędzy dokładamy do myjni, bo założę się, że znalazłaby się osoba, która by tak powiedziała. No dobra, 20 minut oczekiwania na załadunek, więc odłączam się. Wracamy za chwilę. Tak to fajnie po swoim mieście trochę pojeździć. Kierunek Poznań, w KFC byłem. Zapasy energetyków w Żabce uzupełniłem. Niestety były tylko te. Żółte monstery nie dojechały do mojej Żabki. No trudno się mówi. Takie zapachy mam, że biorę się za jedzenie. No i generalnie Mietek może nie jest najczystszy, ale i tak jest o niebo lepiej niż było, więc spoko. Nie ma tragedii. No i autostradka. Stało mi 159 km do celu. Że pędzim. Dzień dobry. Witamy po przerwie. Kurde, muszę tam kosz wyważyć. Na zakupach w Żabce byłem. Od razu mówię, wszystkich bólodupców o mojej energetyki polecam wychillować. Natomiast trochę zdrowsza opcja. Też fajna. I też mi pomaga. Z Biedronki i w Żabce też to jest. Fajny smak ma. Nie było żywca tego, co pali gardło, więc nałęczyłem. Jaś! A drzwi to pies. Nie jest mnie tak jakiś uber czysty, ale jest znośnie czysty. No już mówiłem, że karszerem się tak nie domyje. Gąbka albo szczotka potrzebna. Z racji tego, iż dostawę do Holandii mam dopiero w poniedziałek. Jadę na parking. Sobie pomontuję parę odcinków, odpocznę sobie i jutro myślę ruszać na Holandię. W Polsce mi dobrze, lepszy internet mam.
powiem wam, że ile razy tędy nie przejeżdżam, mam straszny ból dupy. Mianowicie ktoś, kto się nie interesuje motorsportem w Polsce, w ogóle nie ma pojęcia, że taka sytuacja istnieje. Sytuacja bardzo fajnego, technicznego toru Lublin, który został w tamtym roku zamknięty w cholera i rozebrany, ponieważ tor, który niegdyś był wybudowany na uboczu miasta, sobie był, wszyscy byli zadowoleni i ktoś z urzędu miasta wydał zezwolenie jednemu deweloperowi na wybudowanie osiedla zaraz obok toru. Potem pojawił się drugi deweloper i drugie osiedle obok toru. Potem mieszkańcy, właśnie przejeżdżamy obok toru Poznań, tak by the way, o którym zaraz powiem też. Potem mieszkańcy zaczęli narzekać, że hałas, że nie mogą sobie w niedzielę odpocząć i tak dalej. Kupili tańsze mieszkania od deweloperów, podejrzewam, że tańsze. A nawet jeśli nie, to wiedzieli, że tam jest tor, bo tor tam był od kilkudziesięciu lat, a oni się dopiero co wprowadzili. Potem zaczęło się sypanie gwoździ na eventy takie jak wyścigi motocyklowe, gdzie na tor, gdzie naprawdę mogła się stać człowiekowi krzywda. Ludzie niektórzy nie myślą. No i w pewnym momencie naciski tych ludzi z tego osiedla i naciski w pewnym momencie władz też trochę spowodowały, że PZMOT-owi się odechciało już po prostu walki. Poddali się, a nowy właściciel toru stwierdził, że zamyka go w cholerę. I tak tor Lublin przestał istnieć. Obiecali niby, po wielkich protestach, obiecali niby, że budują inny tor gdzieś przy obwodnicy Lublina obecnej. Ale jak na razie to z tego co wiem, to sytuacja w martwym punkcie stoi. I teraz dlaczego mi się to przypomniało akurat przy lotnisku w Poznaniu i przy torze Poznań? W Poznaniu jest od lat podobna sytuacja. Osiedle z Przeźmierowa jedno i drugie osiedle chyba tam od strony miasta strasznie narzeka na hałas z toru, że no oni nie mogą tam funkcjonować. Kurna mać, największy tor w Polsce, najbardziej w zasadzie, najwięcej homologacji ma, różne wyścigi mogą się odbywać na nim, no wiadomo, że F1 nie, ale naprawdę sporo fajnych wyścigów, sporo fajnych imprez, niesamowita historia przede wszystkim i za przeproszeniem jakaś wprowadza się obok i narzeka, że hałas jej przeszkadza. Normy głośności na tym torze są już tak windowane, że niedługo żadna impreza się tam nie będzie odbywać. Prezydent miasta też już robi naciski, którego uważam za debila, tak by the way. Może mnie ktoś nie lubić za to, no ale uważam, że nie jest normalnym człowiekiem, prezydent miasta Poznania. I też już są naciski, tor prawie zniknął, na razie się jeszcze trzyma. A najbardziej wnerwia mnie i nie... Tak, jestem zdenerwowany, jeżeli chodzi o ten temat. Mam niesamowity ból dupy, jeżeli chodzi o ten temat. Bo wprowadzili się ludzie obok toru, po sąsiedzku mają lotnisko, startują tam samoloty, gdzie na lotnisku w Poznaniu jest dość spory ruch, nie oszukujmy się. I samoloty im nie przeszkadzają, a samochody jeżdżące po torze już tak. Szału idzie dostać. A potem jest płacz, że młodzi ludzie po ulicach jeżdżą i tak dalej. I owszem, ja nie twierdzę, że to by zniwelowało całkowicie to zjawisko, że ludzie po ulicach się ścigają i tak dalej. Ale znam sporo ludzi, którzy w momencie, kiedy mieliby tor, tak jak na przykład tor w Łodzi powstał i podejrzewam, że będą tam chłopaki korzystać, bo mój kumpel już korzysta, był na otwarciu i w ogóle tam jeżdżą. Tor w Łodzi powstał, z czego jestem bardzo niesamowicie dumny i pozdrawiam w tym momencie inwestorów toru Łódź, który znajduje się de facto w Strykowie. I znam takich ludzi, którzy woleliby po ulicach jeździć przepisowo, a na torze się wyszaleć. Ale w Polsce niestety jeszcze jakiś czas temu był trend na zamykanie torów zamiast otwieranie. Teraz się trochę to zmienia. W niektórych miejscach Polski faktycznie widać zmianę. No, to tyle z mojego monologu, przez który wydłuży się dzisiejszy roadvlog. Ale musiałem się tym z wami podzielić, bo jakbym się z tym z wami nie podzielił, to nie byłbym sobą, a jest to jakby nie było część mnie, bo z motoryzacją, z driftingiem jestem bardzo związany mentalnie. No i jakoś tak, no. Tymczasem zaraz będę na Bipiku. Parkuję sobie na BP w Wysokotowie. Tak
Po prostu, żeby mieć trochę spokoju. Nie lubię tych parkingów na autostradach za bardzo. Także nie. Zresztą będę jechał chyba starą trasą, bo mi się nigdzie nie spieszy. Także to tyle na razie. Do zobaczenia później. Jak masz ten. To jest właśnie tak, jak się zostawia psa samego biegającego na podwórku. Tak. Ja pierdykam, ty. To jest akurat golf. To jest akurat golf. Tak przejdzie. Meet the fun. O kur... A ten pisk to jest... Co chyba tańsz? No więc tak, bo tak mnie będzie lepiej widać. Jak widać lub nie, znalazłem się w domu właśnie. Kolega mi ogarnął podwózkę. Pomógł mi, przywiózł mnie z Warszawy, z Piaseczna, z bazy. Generalnie szef mi powiedział, że mogę sobie Vito wziąć, ale chciałem przyjechać, że tak powiem, na własny sposób, żeby Seicento sobie podstawić na bazę. Jak do tego doszło i dlaczego się nie odzywałem dzisiaj we vlogu? Otóż nastąpiło małe nieporozumienie. Myślałem, że mam jechać prosto do Holandii, więc sobie odpuściłem, pomontowałem sobie vlogi, posiedziałem chwilę i dobrze w sumie, że posiedziałem, bo szef do mnie zadzwonił, że no nieporozumienie nastało i miałem ogólnie jechać na bazę i to do mnie nie dotarło, żebym się zbierał po prostu na bazę i zostawił auto i sobie w niedzielę rano ruszę. Także w związku z tym, iż auto pojechało sobie na serwis, stoi sobie na bazie, podpięte pod prąd, a ja jestem w domu, to jutro ogarniam swoje rzeczy i jednodniowa przerwa w Roadlogu 4. Także do zobaczenia pojutrze. Idę spać, bo nie wyrabiam. Trzymajcie się, cześć!